I przez 9 lat w Łodzi udaje mi się coraz chyba lepiej rozkręcać festiwal, który jest jedyną taką na świecie inicjatywą, która w świetle reflektorów stawia ludzi pozornie mało znanych producentów muzycznych. Ale ponieważ muzyka to nie tylko produkcja, tylko również zdjęcia, artyści, management i 1000 różnych innych rzeczy, staramy się ten festiwal rozciągać już na zupełnie inne terytoria. I fakt, że dzisiaj rozpoczynamy 9. edycję festiwalu Sound Edit właśnie tutaj na Uniwersytecie Łódzkim za pomocą i za sprawą naszego zupełnie nowego przyjaciela od kontaktów, że tak powiem, artyści, biznes, wielki Waldka, za co serdecznie dziękujemy bardzo Waldku. Pierwszy raz spotkaliśmy się z Maćkiem 1,5 roku temu i zacząłem opowiadać, słuchaj, posadźmy artystów, posadźmy akademików, posadźmy biznes i porozmawiałem ze sobą. Powiedziałem takie wielkie oczy, jak to zrobić, ale krok po kroku zaczęliśmy rozumieć, że nie wiemy co z tego będzie, ale może być z tego coś naprawdę fajnego. I teraz dzisiaj się spotykamy w świecie różnych umysłów i klucz całej sprawy to jest otwartość. Różne perspektywy, trochę na zasadzie wymyśl problem, połącz różne światy, stwórz i spróbuj coś zrobić. I had to work extremely hard and I had to really develop new ways of seeing. That was the only way I could get success. I could have been superficially successful if I just photographed maybe famous people, which a lot of photographers become successful by just who they photographed. Sometimes when you talk about success, it's totally different thing in the corporate world where I'm coming from. Because unlike you just mentioned many things that makes you successful, in a kind of corporate world, what makes you successful is kind of discipline maybe or certain effectiveness, efficiency in what you do. Because at the end you have certain parameters against which you are measured. That sometimes people who achieve a lot, they are a little bit separated with the true feedback. Because there are many people who are around them and they are telling them only good things. So they do not have any opportunity to be familiar with the real feedback. Mówimy o synergii, o uzyskiwaniu synergii. Technologia nigdy nie jest tworzona, żeby zdominować cokolwiek, tylko żeby uzupełnić człowieka. Ja powiem szczerze tak, to w tej chwili tak wszystko idzie w takim kierunku i tak szybko, a szczególnie w tych rzeczach, o których mam nadzieję Państwo będą mogli dotknąć w sobotę, jak będziemy mieli warsztaty, gdzie muzycy będą mogli się skonfrontować z maszyną, jak to nazywamy, człowiek i maszyna. Ale to nie jest po to, żeby zastąpić człowieka. Gdybym wtedy nie miał odwagi, trzeba mieć odwagę, oprócz uporu trzeba mieć odwagę, sięgać po nowości, po to, co nam daje życie, no bo to w sumie tak myślę, że geniusz ludzki powoduje to, że my ciągle idziemy do przodu, że się rozwijamy. Teraz mamy do czynienia z taką powtarzalnością na ogromną skalę. Mało tego, dawniej folklor, taki czynnik był lokalny. Ze względu na globalizację, ze względu na internet, nie ma już folkloru lokalnego. Jak się robi jakieś photoshopy rozmaite i wysyła po prostu do sieci, to nagle się okazuje, że te same jakieś żarty, nawet memy czy coś innego, okrąża świat w ciągu minut. Jeżeli pomyślimy o latach 60, powiedzmy 6, 7, 8, 9, to też nie przypominam sobie we współczesnej historii świata lat, w których było lądowanie na Księżycu, festiwal Woodstock, Praga, Paryż, zabójstwo Kennedy'ego, Martina Luthera Kinga, lata miłości i 1000 innych rzeczy. To, co Beatles'om się, jeżeli chodzi o timing, nie dało, to chyba epoka, w której byli trochę ścieżką dźwiękową w dużej mierze. Zawsze o krok przed słuchaczem, zawsze trzeba ich było trochę gonić. Jestem osobą, która bardzo mocno wierzy we wpływ człowieka na pewne rzeczy, jak wiele można osiągnąć przygotowaniem, planowaniem, ciężką pracą, być może poświęceniem. Natomiast
Wierzę też, że istnieje coś takiego jak taki zbiór przypadków czy szans, które nadarzają się na drodze życiowej czy też biznesowej. Jak mówimy o trendach i mówimy o modzie, to znów nawet na bazie takich skojarzeń z wyobraźni masowej, my mówimy o czymś, co się jakoś kojarzy też z sukcesem, bo trendy, moda, historii nawet kultury, one zawsze były związane z prestiżem albo z manifestacją czegoś. Manifestujemy jakiś swój status, manifestujemy swoją przynależność do grupy, do której chcemy przynależeć, prawda? To jest moda, to jest trend, to być może jest też jakaś emanacja sukcesu. W biznesie ja ostatnio postawiłem taką tezę, że nie ma czegoś takiego jak biznes. Biznes jest people to people, ludzie muszą się spotkać, dotknąć, porozmawiać i czasami wkurzyć. Bardzo piękna pętla się nam zrobiła.